Ile macie od krowy? No dużo nie Nie, ma. no, samo jest 8. 8. Moim U nas zdaniem, są słabe ziemie, nie ma tych objętościowych takich. Pasz. ale według mnie 8 wartościowych. to nie jest, że to jest mało, bo jak ja zaczynałem, a to już jest ładnie parę lat temu, przejąłem te stado, to tam było 4,5 tysiąca. No, kiedyś tak było. Ale doszliśmy tam do 8-9 tysięcy i potem mogliśmy zwiększać, ale to już się nie kalkulowało. Bo to choroby różne. No to tak, wszystko. dokładnie tak. Nie? A tak to mieliśmy zdrowe stado, nie? To doi, Ja z żoną. ale macie jakąś... Rodzinnie. Jaką macie tą doikę? Tak, na przewodach? Przewodową. Przewodach. Trochę człowiek sobie coś tam usprawnia stale. No, A Trzeba. najbardziej maszyny, park maszynowy. no tak. A ziemię to tak jak gdzieś blisko, bo daleko. Ale to jak macie 50 krów, znaczy całego wydła to 100 Tak. sztuk, to z tej ziemi wam starcza paszy, czy musicie No tam tak jak pobierać? teraz starcza. Jak były suche lata, to wysłodki dokupywaliśmy graczami. No tak, no to do zbilansowania te wysłodki nie są złe, nie? I one No nie i jedynie pasze treściwe kupujemy. są białkowe też, nie? Bo to energia, białko musi być tak. zbilansowane. A te wysłodki to daleko macie do wożenia? To znaczy to już samochodem przywożą. Kruszwica, Susznicy. Albo do brzegu, nie? no dobrze, no kruszwica, ale bardziej kruszwica. Ale suche czy mokre? Teraz to już mokrych nie, ale takie są pół Aha. suche, pół mokre. Takie. Już kiedyś to ciekło aż z samochodu, to były Ale jak macie słodkie, a teraz półmokre, to musicie trochę je zakonserwować? to czy znaczy pryzmę i tylko wyrówna się Ale folia folią- ziemia, folią, nie? folia i Szczelnie okres, nie? żeby powietrze nie dochodzi. I ładnie się przechowają. Dobra, czyli te zielonki, to co tam robicie z zielonek? Czyli No, ona by była, łąki. wie pan, do łąk i dla kukurydzy. O. I do Aha. złożenia kukurydzy. Aha, a ile kukurydzy macie do wożenia? W tym roku 17. 17. Jakby Tak wszystko można, na paszę. To Dropiński by nas na usługę wziął, no nie? No a co? No. To by A się jak, nie? dojechało. Jeszcze byśmy innych klientów dali. Wszystko do dogadania. Dobra marka, nie? To jest, szczerze mówiąc, my z nimi współpracujemy to już jest 3 lata, ale znamy się z nimi o tyle dłużej, nie? To przedtem żeśmy nie mieliśmy tego w ofercie, nie? Ale to jest niemiecka marka i taka no, w porządku. Z tradycją też, nie? Z historią. Każdy kto kupił, to ja jeszcze nie miałem żadnych pretensji zgłaszać. No. A co młody? Umiesz doić krowy? Nie, na razie się... Ale nie, To jest- wcale? I są dwóch starszych i też na razie nie doją, bo to jest też Ale nie, bo odpowiedź. to jeszcze trzeba zrobić taki egzamin, że choć o ręczne. A, ręczne to... Nie umiesz? Nie umiałeś? Nigdy Nie, no tam ręczne to pójdzie, są na stoiskach te sztuczne i sztuczne? mieszczuchy podjeżdżają i doją. Konkurs się Hej, robi. a ty umiesz doić krowy? No jak? Ale Przecież ma krowy, ręcznie? No też się doi. Jak prądu braknie, to doi. No dobra, a czy kiedyś doił pan krowy ręcznie? Doiłem, ale to ręce, tak jak teraz to ręce nie Nie są są przyzwyczajone. przyzwyczajone, to zaraz będą bolały. Jedną trudno, No. a Kciuki. Nie, to to tak są- jak, na to studiach tak jak, prostkowanie było jak do przecież, szkoły nie? No, chodziłem żeście i studiowali. kolega mieli tam około 10 grup i z siostrami ręczno doili. To Jarki nie mieli. Jak się z nim przywitałem, to czuć było to witanie, bo ręka już tak przegięta cały czas, Mieśniola, nie? że tylko rękę zakładał Przypakowana i... ręka. No sobie wyobraź, jak kiedyś były duże stada i tylko ręcznie I tylko doili, ręcznie. no to i to przeważnie jeszcze kobiety. No to robiły, Tak, nie? szczególnie. Nie? Nie, to było... I na wschodzie pewnie jeszcze miejscami jeszcze doją. Chociaż w tych dużych na wschodzie to można być zaskoczony. Ja kiedyś myślałem, że na wschodzie to tam tej techniki trochę mniej używają, ale powiem panu, że odwrotnie, że ci od hodowli krów, to oni kurczę mieli a taką wiedzę i wyposażenie, że mi oko zbierało, że to tutaj nasi w regionie, no No czasami postrzegamy mogliby się uczyć z tego, nie? tamtych ludzi jako, że Tak. może być gorzej, nie? A w rzeczywistości jest inaczej. Nie? Mają nowoczesne obory doinwestowane, w tym akurat są specjalistami. Nie? Mają różne specjalności. O niektórych to tak nie wolno mówić. Bo... No to tutaj u znajomego siałem kukurydzę, bo trochę usługowo sieje i Ukraińcy byli
jako pracownicy najemni, to lekarz medycyny z panią doktor i krowy doili i obrabiali. To stado wyprowadzili na perfekt. Tak, Wzorowo, tak, nie? To wszystko nie chorowało już. Tak, bo ludzie myślą, że krowy to są krowy, nie? Że tam co tam krowa, nie? A przecież krowy mogą chorować. I myśmy mieli taki problem, jak żeśmy przejęli stado, że było dużo takich problemów jakichś tam, że weterynarz musiał interweniować. I kiedyś przyszedł do mnie weterynarz i mówi, chciałby porozmawiać. Ja mówię, no proszę bardzo, możemy porozmawiać, ale o czym? No bo mówi, bo jest problem, nie? Ja mówię, o cholera, problem. Nie? Ale ja mówię, ale w czym jest problem? Bo mówi, bo ja nie mam roboty. Nie? Bo stado nie choruje i teraz on by chciał się jakby tutaj dogadać, nie, że jakie relacje teraz, jak my mamy tu ze sobą współpracować, bo on nie ma roboty, bo stado jest zdrowe. Bo właśnie żeśmy doszli do tego, co mówimy o tej wydajności, żeby jej nie nadmiernie piłować. Nadużywasz. I oczywiście tam jedzenie zdrowe, nie, dobrej jakości. Ci obroty też dbali, bo oni mieli w tym jakby interes, bo wiadomo, że myśmy też tam uzależniali, że wynagrodzenie mieli Wiadomo, od wydajności czy od ale nie zdrowotności. tylko, od wartości, a wartość zależała od tego, czy jest czyste, czy nie ma bakterii, nie? Potrafili dbać, naprawdę. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Ty, ale tak na poważnie myślicie? Tak o tym temacie? Czy Nie, tak no, na mocno? myślę, Bo że jak w miarę chyba chodzi, to na pewno, nie? Co? Poważnie, nie? Bo mamy wniosek przyznany. Myślę, że jest bliżej niż dalej. Bliżej niż dalej. Bliżej niż dalej. Znaczy mam taką nadzieję. Słuchaj, to musisz powiedzieć jak jest. Stal drożeje, a ta jeszcze nie jest Ale taka teraz droga. już, ale teraz już nie drożeje, już stanęła. Nawet Ale troszeczkę nie tanieje, ale nie tanieje. nie, tanieje, to właśnie to teraz jak się dogadamy, będzie taniała, to stanieje. Inaczej jest. Wie pan jak jest? Że kiedy podejmowali produkcję... To była bardzo tego, tania stal. Nie, to już te już mieli drogie, ale jeszcze nie reagowali cennikami. Teraz zaczyna brakować w ogóle, nie wiem, Komponentów do... komponentów, nie? I jest taki duży problem. A to z kolei powoduje taką nierównowagę, że im bardziej brakuje, tym bardziej ludzie chcą kupić. I teraz my na wiele maszyn musimy długo czekać, wiele miesięcy. Nie? Wiemy, bo też stale inwestujemy, to No. ten rok taki jest specyficzny. Ten przyszły będzie taki sam. Przyszły będzie taki sam, przez najbliższe 2 lata będzie tak jak teraz. Podobnie. Będzie nieciekawie, jak chodzi o wzrosty cen. To się napędza, bo producenci jeden na drugiego patrzy i też wiedzą, że no, zboże jest droższe, że produkty są też droższe i rolnik w zasadzie to się tak trochę zazębia i nie maleją inwestycje, tylko teraz akurat rosną. Ale z tym rolnictwem tym to tak nie do końca, bo zboże ile podrożało, a nawóz. No tak, bo Nawóz 100%, a zboże przypuśćmy 20%. Czyli realnie, gdyby patrzeć i liczyć inflację na temat, na podstawie tak jak drożeją właśnie nawóz czy środki ochrony roślin, ale też i samo zboże, to co się zbiera, nie? Plus maszyny, to mamy bardzo wysoką inflację już teraz. Inflacja to pieniądz traci na wartości. Jak traci, to co trzeba robić? Inwestować. Kupować szybko, nie? Inwestować. Nie no, bo teraz No. nie opłaci się trzymać, jak ktoś ma kasę, nie opłaci się trzymać. Tak było kiedyś, jakbyśmy zaczynali działalność, to zawsze opłaciło się kupić, nawet jeżeli to się robiło na zapas, bo już za kilka miesięcy to było znacznie drożej. Później mieliśmy już coś takiego jak deflacja przez jakąś chwilę, nie? To wtedy no, się uspokoiło, nie? Ale teraz mamy znowu impuls taki, że no, trzeba się wyginać, nie? Ale trzeba podejmować decyzje, albo się zagapić, albo nie. Dzisiaj już trzeba inwestować, bo jak się nie inwestuje, to się cofa. Trzeba nie stać w miejscu. Co ty na to? Co oni gadają młodsi? Jakieś głupoty, nie? Na razie to jego tak aż mocno Ale- nie interesuje. Najważniejsze, że Szkoła. jest, słuchaj Ale nie i wiadomo, najważniejsze wykonuje. oni, nie? no, oni w takim młodym wieku to oni czasami tak się myśli, że oni się nie interesują, a oni wszystko zapamiętują. A potem za 20 lat panu przypomni, że tu żeście stali, gadaliście z Skarbankiem i pamiętasz tata jak to było? No. I wtedy tata... Nie? Ale zobaczymy, nie? Może, ja myślę, że tak będzie. Trzeba myśleć pozytywnie. Może teraz się nie pyta, bo się nie wtrąca, bo jak starzy gadają, to może milczy. Nie? Ale Słucha. koduje. Słuchacze dobrze mówią. Ale
to jest tak by nieuniknione, że 40 lat maszyna. Do huty musi jechać. No to jest już tak, generalnie tak, nie? Bo a ile kosicie tak corocznie? 20 hektarów, 30. To niedużo, nie? To w tym momencie, to my możemy za ten właśnie pomysł na najmniejszym, ale Bizon to jest Z056? Frankowi chce się bić. Ale to nie jest To pan kupuje? Nie. ja sprzedaję, a ja Bizona mogę kupić, pewnie, że tak. Mogę. Są przecież na Allegro tyle ogłoszeń, że może Nie, no ja kupię Bizona tylko wtedy, gdy jest to na zamianę za nowy, nie? No. Tak to nie kupuję, gdzie, po co? No dobra, jak pan kupi później, to co pan z tym? Oferuję innym, którzy nie są w stanie kupić nic większego albo nowszego. Są tacy ludzie, a ci, którzy kupią tenże nowy i mówią, że tak, ale ja nie mam pieniędzy, nie? To wtedy można nawet do 10 lat rozłożyć płatność. I sprzedaliśmy całkiem sporo tych ciągowców, tych najmniejszych, szczególnie tych najmniejszych. Bo on jest najbardziej konkurencyjny i już jest lubiany, już go poznali, nie? Ale 20 hektarów, a po sąsiedzku pan robi trochę też? Nie, u siebie. U siebie tylko. A co tam macie? Żyto, pszenicę? Pszenicę. Czy tak planuje dosyć? Na jakiej klasie ziemi? No, jak trzecia? Druga?